Przyznaję. Trochę to trwało, ale pewnego wieczoru uświadomiłam sobie, że coś jest nie tak. Wypowiedzenie tego na głos było wielkim krokiem naprzód i to chyba wtedy zaczęłam zastanawiać się, czy powinnam z tym cokolwiek zrobić. No dobrze, ale zacznijmy od początku. Co mi właściwie było? Tyle złych emocji naraz, zero satysfakcji, wieczne obwinianie się, bezsilność, bezużyteczność, niska samoocena, przygnębienie, poirytowanie, kompletna apatia. Tak jakby świat stał się czarno-biały i choćby nie wiem co, problem nie znikał. Wciąż miałam wrażenie, że już nigdy nie będę szczęśliwa, więc w zasadzie wszystko straciło sens. Ja i depresja? No chyba nie. Już miałam zrezygnować i wtedy przypomniało mi się, jak przez ostatnie pół roku każdy wolny dzień spędzałam bez ruchu w łóżku. A potem czułam się z tego powodu winna, co jeszcze bardziej mnie przygnębiało, zamieniając się w błędne koło. I uznałam, że w zasadzie może jednak warto zapytać o zdanie kogoś innego. Tylko jak? Jak to zrobić, skoro brakuje mi słów, skoro każda próba podniesienia przeze mnie tematu kończy się wstydem i rezygnacją? Wtedy uświadomiłam sobie, że przecież istnieje internet i ktoś już na pewno opisał ten problem znacznie lepiej niż ja. Milcząc, puściłam dziewczynom film o depresji, na który przypadkiem gdzieś natrafiłam. To były chyba 3 najdłuższe minuty mojego życia, ale coś we mnie pękło i wiedziałam, że teraz mogę powiedzieć o tym rodzicom, znajomym, psychologowi uczelnianemu. To, co trzymałam w środku od dawna, nagle znalazło ujście, a ja znalazłam odpowiednie słowa i wtedy poczułam, że nie jestem już kompletnie sama. No dobrze, ale co dalej? Bez pomocy psychiatry nie wygram. Wiem, bo próbowałam. Poprosiłam mamę, żeby umówiła mnie na wizytę, bo sama byłam zbyt zestresowana. Ale szybko okazało się, że strach był zbędny. Dostałam diagnozę, kupiłyśmy leki i wtedy ponownie zaczęły wkradać się obawy. Co jeśli wszystkie te historie o pigułkach szczęścia są prawdziwe? Utrudniają funkcjonowanie, pogarszają stan chorego, a tak w ogóle to leki są tylko dla słabych, bo przecież silni ludzie poradzą sobie sami. Ale postanowiłam ufać lekarzowi. I choć przez pierwsze dni miałam jeszcze trochę wątpliwości, to zaczęłam zastanawiać się, czym właściwie różnią się inne problemy zdrowotne od tych psychicznych. Czy depresja nie powinna być traktowana i leczona jak każda inna przypadłość? Bo przecież gdy chorujesz na grypę, nikt nie mówi do ciebie idź pobiegaj. Gdy masz cukrzycę i przyjmujesz zastrzyki, nikt nie pyta, czy nie boisz się, że te leki cię zmienią i czy nie wolisz poradzić sobie sama z tym problemem. Gdy leżysz w łóżku ze złamaną nogą, to nikt nie mówi ci, że jeśli tylko zmienisz nastawienie, to noga od razu się zrośnie. W każdym razie, zgodnie z zaleceniami, regularnie przyjmowałam leki i zmiana na lepsze pojawiła się zadziwiająco szybko. I dopiero wtedy uświadomiłam sobie, w jak złym stanie byłam jeszcze miesiąc wcześniej. Kiedyś dużo płakałam i rzadko się śmiałam, dziś dużo się śmieję i rzadko płaczę. I czuję, że chcę więcej. Poprawa nastroju oczywiście zagrzała mnie do dalszej walki i zaczęłam zastanawiać się, co jeszcze mogłabym zrobić, żeby było lepiej. No i psychiatra zasugerował wizytę u psychologa. Z terapią jest chyba trochę jak z randkami. Dla niektórych to miłość od pierwszego wejrzenia. Inni muszą poznać kilka totalnie różnych osób, żeby trafić na tę jedyną. Ale w końcu się udało i po kilku spotkaniach uświadomiłam sobie, że przestałam płakać bez powodu. I wtedy wiedziałam, że idę w dobrym kierunku. Dziś ciągle nie jest idealnie. Kiedy wydaje mi się, że jestem już na mecie, depresja postanawia o sobie przypomnieć, ale teraz mam już plan walki. System jest prosty, tylko ważne jest, żeby się go trzymać niezależnie od wszystkiego. Ćwiczę, wysypiam się, unikam używek, bo potrafią wprowadzić mnie w zły nastrój. Odkurzyłam stare hobby, zdrowo się odżywiam. No, może z małymi wyjątkami. Spotykam się z przyjaciółmi i bliskimi, regularnie wychodzę na zajęcia. Nie pozwalam sobie na odcięcie się od świata, bo wiem, jak kończy się ta spirala. Otaczam się wszystkim, co dobre. A czasem po prostu sobie odpuszczam. I chociaż niektóre dni są wciąż gorsze, nie słyszę już w głowie głosu, który kiedyś obwiniał mnie za wszystko.
No dobrze, może nie jest to szczyt moich możliwości, ale wstałam, wzięłam prysznic i wyszłam z domu, chociaż było mi ciężko, a łóżko zerkało na mnie zachęcająco, oczekując, że się poddam. Gdy dziś patrzę wstecz, wiem, że wszystko wymaga czasu i aktywnej pracy nad sobą. Szczęściu czasem trzeba pomóc. I warto zawalczyć o siebie, bo w końcu pewnego dnia to poczucie beznadziejności, które miało trwać wiecznie, zniknie. Moment, którego nie potrafiłam sobie wcześniej wyobrazić, nareszcie nadszedł. Pamiętam go bardzo wyraźnie. Wstajesz rano, budzi cię słońce, prawie jak w filmie. Czujesz, że coś się zmieniło, choć nie wiesz jeszcze co. Podchodzisz do okna, widzisz drzewa, niebo, śnieg. Wszystko jest wyraźne i przejrzyste. Parzysz kawę. Pierwszy raz od dawna czujesz jej smak i zapach. Wychodzisz na zewnątrz. Czujesz na skórze promienie słońca i mroźne powietrze. Świat, który jeszcze niedawno był szary i zupełnie ci obojętny, nagle wypełnia się życiem i kolorami. Słyszysz szum liści, śpiew ptaków i samochody w oddali. Drobne, nieistotne szczegóły. Uśpione wcześniej zmysły znowu działają. Nie wiesz, kiedy to się stało, nie wiesz jak, ale to nie ma znaczenia, bo obezwładniają cię doznania i jedyne, czego chcesz, to żeby ten stan nigdy się nie skończył. Myślisz sobie, aha, czyli to tak ludzie czują się każdego dnia? To tak wygląda świat, gdy depresja zamienia się na życie? Wydaje mi się, że tak. Zdecydowanie mogłabym się do tego przyzwyczaić.